Zabrali jej identyfikator bez słowa wyjaśnienia. Plastik kliknął cicho, jak zamknięcie drzwi. Elżbieta Zawadzka siedziała w wąskim pokoju administracyjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Wesołej. Światło jarzeniówek było zimne, bezlitosne. Pachniało papierem i strachem. Po 23 latach służby nikt nie zapytał, czy boli. Nikt nie zapytał, dlaczego ręce jej drżą. Naruszenie procedur, powiedział pułkownik w wyprasowanym mundurze, nie patrząc w oczy. Działanie bez zgody przełożonego. Elżbieta milczała. Widziała przed sobą twarz rannego żołnierza z Orzysza, zator oddechowy, minuty, nie paragrafy. Gdybym czekała, umarłby, powiedziała w końcu cicho. To był wybór. Pułkownik zamknął teczkę. Wojsko nie działa na wyborach, działa na rozkazach. Oddała fartuch medyczny, dokładnie złożony. Granatowy, z naszywką Wojska Polskiego. Zostawiła go na krześle, jakby wracała za godzinę. Na zewnątrz padał styczniowy śnieg z deszczem. Mokry, ciężki. Warszawska zima bez litości. Szła pieszo w stronę przystanku. Kartonowe pudełko ciążyło bardziej niż powinno. Stare zdjęcie rodziców, różaniec po ojcu, notes z dyżurów. W głowie krążyło jedno zdanie: zrobiłaś to, co trzeba. I drugie, bardziej gorzkie: zapłacisz za to. Wesoła była cicha. Bloki z czasów PRL-u patrzyły obojętnie. Świat nie zatrzymał się z jej powodu. Gdy minęła ogrodzenie jednostki, ziemia zadrżała. Najpierw lekko, potem mocniej. Dźwięk nie pasował do tej ciszy. Głęboki, metaliczny, narastający. Elżbieta podniosła głowę. Nad linią drzew pojawiły się 2 wojskowe śmigłowce. Niskie podejście, bez świateł sygnalizacyjnych. Ludzie stanęli. Ktoś krzyknął. Strumień powietrza niemal przewrócił ją na mokry chodnik. Śnieg z deszczem wirował jak popiół. Drzwi jednego śmigłowca otworzyły się jeszcze w powietrzu. Mężczyzna w mundurze gromu wskazał ręką dokładnie na nią. Gdzie jest pielęgniarka? Krzyknął przez huk wirników. Elżbieta ścisnęła pudełko mocniej. W tym momencie zrozumiała, że cisza, którą właśnie złamała, dopiero zacznie mówić. Rozmokły asfalt pod jej butami był jedynym punktem oparcia, gdy 2 żołnierze dosłownie wyciągnęli ją z chodnika. Proszę się nie bać, pani porucznik, potrzebujemy pani natychmiast, mówił jeden z nich, mając twarz człowieka, który nie zwykł prosić. Nie zdążyła zapytać, o co chodzi, nie zdążyła zaprotestować. Karton z jej rzeczami został jej wyrwany z rąk i rzucony do środka maszyny, jakby ważył nic. Wnętrze śmigłowca pachniało metalem, potem i adrenaliną. Ktoś założył jej słuchawki na głowę. Hałas świata zewnętrznego zniknął. Tu kapitan Tomasz Miller. Potrzebujemy pani umiejętności. Dziecko. Uraz klatki piersiowej, niedrożność dróg oddechowych. Sztab medyczny nie może intubować. Powiedziano nam, że pani to specjalistka od takich przypadków. Ale ja zostałam właśnie zdegradowana. Elżbieta wciąż nie rozumiała. Wyrzucili mnie z jednostki za ratowanie życia? Przerwał Miller. Dlatego tu jesteśmy. Prezydentowa mała chrześnica. Nie oddycha, a my nie mamy czasu. Zamilkła. Spojrzała na swoje dłonie. Jeszcze godzinę temu układała narzędzia w izbie przyjęć. Teraz leciała w śmigłowcu gromu, bo ktoś szukał nie lekarza, a pielęgniarki. Przeprowadzimy panią przez punkt kontrolny. Medycy są na miejscu. Czekają na panią, bo nikt inny nie chce ciąć, a ona zaraz się udusi. Nie miała nawet rękawiczek. Zimno wdarło się w przemoczone ubranie. A mimo to wewnątrz poczuła znajome napięcie. Nie strach. Gotowość. Wiedziała, co musi zrobić. Zaczęła zadawać pytania. Saturacja? Czy już intubowali? Jakie odczyty? Czy są oznaki przemieszczenia tchawicy? Kapitan odpowiadał krótko, rzeczowo. Tak. Dziewczynka miała 8 lat. Tak. Próbowano intubować. Nie, nie udało się. Tak. Potrzebna będzie krikotomia. Elżbieta skinęła głową. Odłożyła emocje na później. Znała to miejsce. Ten stan. Gdy liczy się tylko pacjent i narzędzia, gdy odcięcie skóry to ostatnia linia między życiem a śmiercią.
Proszę mi dać zestaw pediatryczny i niech ktoś znajdzie światło czołowe, pan Sowery działa. Będę potrzebować precyzji. Śmigłowiec zaczął schodzić do lądowania. Elżbieta wiedziała jedno, jeżeli zawaha się teraz, straci wszystko. Nie tylko własne sumienie, ale i kolejne życie. Hala wojskowa w Łasku była przekształcona w prowizoryczną salę operacyjną. Metal, echo kroków, napięcie wyczuwalne w powietrzu. Przestrzeń otoczona była pojazdami opancerzonymi i szeregiem ludzi w czerni. Secret Service. Dziewczynka leżała nieruchomo na stole, jej drobne ciało drgało w rytmie zaburzonego oddechu. Kolor skóry siny, saturacja spadała. Lekarz wojskowy, podpułkownik z siwiejącą skronią, klęczał nad nią, walcząc z laryngoskopem. Nie widzę nic, wszystko zalane krwią. Krzyknął do asysty. Saturacja 64, tętno zwalnia. Ktoś z tyłu meldował. Elżbieta bez słowa podeszła. Zdjęła mokrą kurtkę, sięgnęła po rękawiczki i spojrzała lekarzowi w oczy. Proszę odejść, to nie przejdzie drogą ustną. Tchawica jest przemieszczona. Widział pan opuchliznę pod obojczykiem? Emfizema podskórna. Powietrze ucieka do tkanek. Trzeba ciąć. Lekarz zamarł. Ręce mu drżały. Wiedział, że ma przed sobą ścianę. Nie widział punktów odniesienia, a każdy błąd oznaczał śmierć dziecka. Nie widzę nic. Jeśli źle przetnę, rozetnę tętnicę szyjną. Elżbieta nie czekała. Wzięła skalpel. 3 razy wykonywałam ten zabieg, w warunkach gorszych niż te. Proszę mi zaufać. Teraz. Zapadła cisza. Zbliżyła palce do szyi dziewczynki. Tkanka była obrzęknięta jak balon. Szukała po omacku. Czuła każdy milimetr skóry, każde napięcie pod palcami. Mam, wyszeptała, chrząstka pierścieniowata. Tu wejdziemy. Cięcie było pewne, płytkie, precyzyjne. Krew trysnęła. Ssanie, rozkazała. Rurka. Rozmiar 4. Już. Wsunęła rurkę, lekko przekręcając nadgarstkiem. Opór. Potem nagłe puszczenie. Wewnątrz tchawica. Trafiła. Ambu, teraz. Wszyscy wstrzymali oddech. Wdech. Klatka piersiowa dziewczynki uniosła się lekko. Potem mocniej. Dźwięk życia. Oddech obustronny. Zawołał lekarz. Saturacja rośnie. 85, 97. Kolor wracał na twarz dziecka. Elżbieta wypuściła powietrze z ust. Ręce zaczęły jej drżeć, ale dopiero teraz, gdy było po wszystkim, spojrzała na twarze wokół. Oczy pełne ulgi i zdumienia. Nie była doktorem, nie miała tytułów, miała doświadczenie i serce, które nie pozwalało przejść obojętnie. Milczenie, które dotąd ją chroniło, pękło, a ktoś w końcu szeptał, to pielęgniarka ją uratowała. W hangarze zapadła długa cisza. Ludzie krążyli wokół. Ktoś zamykał opakowania po sterylnych narzędziach, inni z niepewnością patrzyli na Elżbietę. Ona jednak nie patrzyła na nikogo. Stała oparta o stalowy kontener, oddychając powoli, próbując poskromić drżenie mięśni. Z boku podszedł do niej kapitan Miller. W jego oczach było coś więcej niż szacunek. Była pokora. To było mistrzostwo, powiedział cicho. Dziewczynka oddycha, jej mózg nie doznał uszkodzeń. Urwała się pani ze sznura w ostatniej sekundzie. Elżbieta skinęła głową, ale nic nie powiedziała. Miała wrażenie, że każde słowo ją teraz złamie. Z boku otworzyły się drzwi. Wszyscy spojrzeli w tamtą stronę. Wszedł mężczyzna w cywilnych ubraniach, ale jego postawa nie pozostawiała wątpliwości. To był prezydent Rzeczypospolitej. Obok niego ochrona, lekarze, 2 ministrów. Podszedł do dziewczynki. Gdy usłyszał, że jej stan się ustabilizował, zamknął oczy i objął ją za rękę. Dziękuję, ty, wyszeptał z trudem powstrzymując łzy. Potem podszedł do Elżbiety. Ich spojrzenia się spotkały. W jego oczach była wdzięczność, ale też gniew. Nazywa się pani Elżbieta Zawadzka? Zapytał. Tak, panie prezydencie, odpowiedziała spokojnie. Powiedziano mi, że miała pani zostać przewieziona z wojskowego szpitala w Wesołej, ale była pani już zwolniona?
Elżbieta przytaknęła. Tak, za niesubordynację, dodała z gorzkim uśmiechem, za to, że zadziałałam wbrew poleceniu dowódcy. Prezydent zamilkł. Odwrócił się do swojego asystenta. Proszę połączyć mnie z ministrem obrony i dowódcą jednostki w Wesołej. Natychmiast. Wrócił wzrokiem do Elżbiety. To nie pani powinna dziś pakować karton. To ktoś inny. W jej oczach pojawiło się coś na kształt ulgi, ale była też ostrożność, bo wiedziała, że system nie łamie się od jednej rozmowy. A mimo to ktoś w końcu usłyszał. Tylko co stanie się z prawdą, kiedy milczenie przestaje być bezpieczne, a zaczyna być wygodne? Następnego dnia telefony Elżbiety milczały. Nie dzwonił ani pułkownik z Wesołej, ani nikt z administracji szpitala wojskowego. Za to dzwoniły media. Dzwoniły nieustannie. Wideo z lądowania śmigłowca na ulicy w Warszawie stało się wiralem. Ktoś nagrał moment, w którym żołnierz gromu wykrzykiwał: nie chcemy lekarza, gdzie jest pielęgniarka? Ludzie pytali, kim ona jest, dlaczego stała na ulicy z kartonem rzeczy, co się wydarzyło. Internet znał już odpowiedzi. Internauci w godzinę dopasowali jej twarz do zdjęcia na stronie jednostki w Wesołej. Potem znaleźli informacje o jej zwolnieniu. Wyciekł fragment decyzji dyscyplinarnej. Służby prasowe szpitala zaczęły działać natychmiast. Wydali oświadczenie. Pani porucznik Zawadzka została zwolniona z powodu poważnego naruszenia procedur. Uznano ją za osobę o niestabilnym stanie emocjonalnym. Jej dalsze uczestnictwo w pracy medycznej zagrażało pacjentom. Elżbieta siedziała w cichym mieszkaniu na Grochowie. Małe radio grało cicho kolędy, bo zbliżało się święto Trzech Króli. Ona patrzyła w ekran telewizora, gdzie na żywo przemawiał jej były przełożony, pułkownik Kaleta. Mówił spokojnym, urzędowym tonem, że sytuacja była niejednoznaczna, że pani Zawadzka wykazała się impulsywnością, że wojsko szanuje każdą ofiarność, ale musi przestrzegać struktur dowodzenia. W tym samym czasie w zakładzie garnizonowym w Wesołej sanitariusze mówili półgłosem: to ona uratowała dziecko prezydenta, ale to nic nie zmieni. System znał tylko jedną mowę: raport, rozkaz, meldunek. A prawda? Prawda była zbyt ludzka, zbyt niewygodna. Wieczorem zapukał ktoś do drzwi. Starszy podporucznik, którego Elżbieta znała z lat wspólnej służby, przyniósł jej pendrive, na nim nagranie z hangaru, z dźwiękiem, z momentem, gdy uratowała dziecko. Z komentarzem lekarza: nigdy nie widziałem lepszej procedury ratunkowej. Kto ci to dał? Spytała cicho. Nikt. Leżało, a ja nie umiem spać, kiedy milczę. Nie wszyscy byli gotowi klęczeć przed systemem. Nie wszyscy milczeli. Ale system, który nie słucha, zaczyna głuchnąć na własne sumienie. I Elżbieta wiedziała, że jeśli ona nie powie prawdy, to nikt inny nie odważy się nawet jej pomyśleć. 3 dni później Elżbieta siedziała w pociągu do Poznania. Spoglądała za okno, gdzie śnieg smagał wagony, a świat wyglądał jak wyblakła fotografia. Nie wracała do pracy. Nie jechała na spotkanie. Jechała do dawnej koleżanki z czasów misji w Afganistanie, major Katarzyny Drzewieckiej, obecnie pełniącej funkcję konsultanta do spraw medycznych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Katarzyna nie była zaskoczona telefonem. Myślałam, że odezwiesz się wcześniej, powiedziała spokojnie. Jesteś gotowa, żeby to otworzyć? W małym gabinecie nad mapą Polski Elżbieta położyła pendrive na stole. Na tym jest nagranie z hangaru i dokumenty z wewnętrznego audytu, który nigdy nie został przesłany wyżej. Ktoś próbował zamieść sprawę pod dywan, ktoś wyżej niż Kaleta. Katarzyna przyjęła materiał bez słowa, wiedziała, co z nim zrobić. Wiedziała też, co to znaczy dla Elżbiety. Jeżeli pójdziesz z tym do opinii publicznej, rozniosą cię. Wyciągną wszystko. Lata pracy, błędy, nawet to, co nie jest błędem, a tylko zmęczeniem. Wiem, odpowiedziała Elżbieta, ale nie mogę już udawać, że milczenie jest lojalnością. Milczenie stało się kłamstwem.
Jeszcze tego samego dnia Katarzyna połączyła ją z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Żołnierza. Pokazali Elżbiecie kopie podobnych spraw, mniej spektakularnych, cichszych. Młody sanitariusz z Lublina wyrzucony za interwencję wbrew rozkazowi. Lekarka z Gdańska odsunięta od obowiązków po anonimowym donosie. Jesteście jak rozproszone punkty światła, powiedział ktoś z zespołu rzecznika. Osobno gasną, razem mogą coś rozświetlić. Elżbieta podjęła decyzję. Zgodziła się na wywiad, jeden starannie zaplanowany. Dla programu, który oglądała cała Polska, reportaż śledczy w TVP Historia. Przed kamerą opowiedziała o wszystkim, bez oskarżeń, bez patosu, z faktami. I z jednym zdaniem, które przebiło się do tytułów prasowych. Nie jestem bohaterką, zrobiłam tylko to, co ślubowałam. Kiedy reportaż wyemitowano, zaczęło się dziać coś, czego nikt nie przewidział. Telefony przestały dzwonić, ale zaczęły dzwonić inni. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, ludzie, którzy też zamilkli, by przeżyć. Cisza pękała. Minęło 6 dni od emisji reportażu. Elżbieta wróciła do Warszawy wczesnym rankiem. Ulice były mokre po nocnym deszczu, niebo w kolorze ołowiu. Na przystanku czekała na nią Katarzyna Drzewiecka. Nie uśmiechała się. Zaczęło się, Katy, powiedziała krótko. Mamy listy. Listy spływały z całej Polski. Ręcznie pisane, maile, nagrania, historie pielęgniarek, które mówiły dość i za to traciły stanowiska. Historie medyków, którzy zostali zastraszeni przez przełożonych. Historie z jednostek w Świnoujściu, Krakowie, Orzyszu. Wszystkie mają wspólny mianownik, mówiła Katarzyna, lęk przed przełożonym silniejszy niż troska o pacjenta. W odpowiedzi powstała nieformalna grupa. Biała tarcza, tak ją nazwali. Ludzie służby, którzy nie chcieli już milczeć, prawnicy, dziennikarze, byli żołnierze. Elżbieta nie była już sama. W kancelarii prezydenta przygotowywano się do wystąpienia. Tym razem nie chodziło o PR, chodziło o ratowanie twarzy instytucji. Prezydent chce panią zaprosić na specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Oficjalnie jako konsultanta do spraw etyki w Służbie Zdrowia Wojskowej, powiedział jeden z jego doradców, młody człowiek zbyt spięty, by kłamać. Elżbieta milczała. To brzmi jak nagroda, odpowiedziała, ale ja nie szukam medalu, chcę zmiany. Tymczasem na terenie jednostki w Wesołej doszło do czegoś niespodziewanego. 2 młodych lekarzy odmówiło wykonania rozkazu pułkownika Kalety. Argumentowali, że pacjent wymaga natychmiastowej interwencji, a nie czekania na decyzje przełożonych. Zawieszeni, poinformowano lakonicznie. Ale już następnego dnia ktoś z centrali MON poprosił o szczegóły sprawy. Kiedy prawda zostaje położona na stół, nie zawsze robi hałas, czasem po prostu pachnie inaczej. Kaleta zaczął się denerwować. Wyciekł e-mail, w którym prosił o utrzymanie narracji stabilności. W mediach pojawiły się pierwsze krytyczne komentarze, a Elżbieta siedziała w domu, piła herbatę z cytryną i przeglądała list od dziewczyny z Olsztyna. Miała 22 lata. Pisała, chciałam rzucić studia pielęgniarskie, ale po tym, co pani zrobiła, wiem, że warto zostać. Elżbieta poczuła, że najważniejsza bitwa dopiero się zaczyna. Gdy Elżbieta weszła do gmachu Ministerstwa Obrony przy Alei Niepodległości, powietrze zdawało się gęstsze niż zwykle. Sala była przygotowana na zamknięte posiedzenie. Obecni ministrowie, oficerowie sztabowi, przedstawiciele medycznych jednostek wojskowych. I ona nie miała munduru. Miała ciemny sweter, prostą marynarkę i spojrzenie, które mówiło więcej niż niejeden regulamin. Przez godzinę słuchała o procedurach, o bezpieczeństwie, o standardach hierarchii. Mówiono o niej, ale nie do niej. W końcu ktoś zapytał, pani porucznik, co pani proponuje? Wstała, przesunęła przed siebie teczkę, ale jej nie otworzyła. Nic nie zaproponuję, jeśli nadal będziecie patrzeć na mnie jak na wyjątek. Nie jestem wyjątkiem. Jestem sygnałem. W sali zapadła cisza. Wasz system stworzył środowisko, w którym posłuszeństwo liczy się bardziej niż odpowiedzialność.
gdzie ratowanie życia może kosztować karierę, a milczenie wtacza nagrodę. I dopóki tego nie uznacie, będziecie tracić ludzi, najlepszych. Po chwili ktoś spytał, czy nie boi się pani, że straci wszystko? Elżbieta uniosła wzrok. Już straciłam. Wyrzuciliście mnie w deszczu z pudełkiem wspomnień, ale mam coś, czego nie mogliście mi odebrać. Głos. Po jej wystąpieniu nikt się nie śmiał, nikt nie klaskał, ale następnego dnia zwołano specjalną komisję do zbadania skarg personelu medycznego w jednostkach wojskowych. Prezydent wygłosił oficjalne oświadczenie. Bezpieczeństwo pacjenta zaczyna się od odwagi personelu, a ta musi być chroniona systemowo. Media podchwyciły temat, w prasie pojawiły się artykuły. System, który się nie uczy. Pielęgniarka, która przełamała ciszę. Kaleta próbował kontratakować. Wywiady, oświadczenia, starannie dobrane słowa o dyscyplinie. Ale nikt już nie słuchał. Prawda była na stole. A cena, jaką zapłaciła Elżbieta? Coraz wyraźniej widoczna. Każda kolejna noc była cięższa, każdy list wsparcia jednocześnie darem i bólem. Bo każda historia, którą czytała, miała ten sam refren. Gdybyśmy mieli kogoś takiego jak pani. Tyle, że Elżbieta nie była gotowa na miano bohaterki. Była kobietą, która przerwała ciszę i poniosła jej ciężar. Zima w Warszawie powoli ustępowała, sople topniały leniwie na balkonach bloków, a niebo bladło ku wiośnie. Ale w Ministerstwie Obrony nadciągała burza. Śledztwo zlecone przez Komisję Sejmową zaczęło ujawniać więcej, niż ktokolwiek przewidywał. Archiwa szpitali wojskowych pokazywały wzorce, niewyjaśnione zwolnienia, zmiany kart pacjentów, ukryte raporty. Przypadki sięgały lat wstecz. System przez lata wytrenował się w ignorowaniu głosu najniżej postawionych, a teraz ten system się chwiał. W jednostce w Wesołej Kaleta został zawieszony. W dokumentach z audytu, które przeciekły do prasy, znalazły się maile, w których wprost sugerował zatajanie incydentu z Elżbietą ze względów wizerunkowych. W programach informacyjnych pokazywano zrzuty ekranów, rozmowy, statystyki. Pojawiły się pytania, ilu pielęgniarkom i lekarzom zamknięto usta? Czy ofiara systemu może zostać jego odnowicielką? Elżbieta unikała kamer. Zamiast tego prowadziła spotkania z młodymi kadrami medycznymi w szkołach wojskowych. Słuchała, uczyła, przestrzegała, ale nie świętowała. Bo z każdym zwycięstwem przychodziły nowe listy i nowe twarze ludzi, którzy nie doczekali zmian. Nie każdy miał szczęście być zauważony przez śmigłowiec, nie każdy miał prezydenta za sojusznika. Wieczorami siadała przy biurku, wciąż trzymając pudełko z tamtego dnia. Zdjęcie rodziców, medal męża, opaska z imieniem dziecka, które kiedyś uratowała i nigdy więcej nie widziała. Kiedy dzwonił telefon z kancelarii prezydenta, nie odebrała od razu. Musiała najpierw wyłączyć czajnik. Parzył się rumianek. Spokój nie przyszedł, ale przywykła do jego braku. Głos w słuchawce brzmiał poważnie. Pani porucznik, jutro prezydent wygłosi wystąpienie o stanie opieki medycznej w instytucjach wojskowych. Poprosił, by pani była obecna. Jako kto? Zapytała. Jako ta, która zaczęła to wszystko. Nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na swoje dłonie. Nie trzęsły się. System jeszcze nie runął, ale jego fundamenty zaczęły pękać. Nie od zewnętrznego ataku, od środka, od sumienia, które przestało milczeć, a czasem to wystarczy, by wszystko się zmieniło. Warszawskie Centrum Medyczne imienia Elżbiety Zawadzkiej było gotowe do otwarcia. Nowy pawilon, jasny, funkcjonalny, zaprojektowany z myślą o personelu, nie tylko o pacjentach, powstał w miejscu starego, zamkniętego skrzydła. Ten gest nie był symboliczny, był konieczny. W sali konferencyjnej zapanowała cisza, gdy Elżbieta weszła. Nie miała munduru, miała granatowy fartuch z wyszytym kierownik oddziału Zawadzka. Przy stole siedzieli ludzie z różnych światów, przedstawiciele MON, młode pielęgniarki, studenci, profesorowie i w pierwszym rzędzie dziewczynka, którą uratowała.
Teraz już 9-letnia, z jasnymi oczami i cienką blizną na szyi, niemal niewidoczną. Prezydent przybył nieoficjalnie, bez kamer, zostawił głos innym. Nie chciał zawłaszczyć tej chwili. Wiedział, że nie on ją stworzył. Elżbieta wstała. Nie miała kartki. Nie potrzebowała. Kiedyś stałam na ulicy z kartonem w rękach. Zaczęła spokojnie. W środku miałam wszystko, co zostało mi po 23 latach służby. Dziś stoję tu z zespołem, który wierzy, że ratowanie życia nie powinno być powodem do wyrzucenia, tylko do wdzięczności. Spojrzała na dziewczynkę. Nie jestem bohaterką. Zrobiłam tylko to, czego nauczono mnie w pierwszym tygodniu służby. Najpierw życie, potem procedura. Z sali nie padły brawa. Były łzy, kiwnięcia głową, milczenie cięższe niż oklaski. Po przemówieniu wyszła na taras. Zimne powietrze przypominało tamten dzień, tamten deszcz, tamto zatrzymanie serca, gdy system chciał jej wmówić, że błąd to akt odwagi. Obok stanęła Katarzyna Drzewiecka. Wiesz, że to się nie skończy? Spytała. Wiem, odpowiedziała Elżbieta, ale przynajmniej teraz wiedzą, że nie będziemy milczeć. Nie było fanfar, nie było defilady. Była tylko kobieta, która wróciła na miejsce, z którego ją wyrzucono i która teraz sama otwierała drzwi dla innych. Dla tych, którzy nie przestali widzieć człowieka pośród regulaminów. Dla tych, którzy mimo systemu nadal ratowali. Dla tych, którzy już się nie bali mówić. Dla tych, którzy zostali. Dla tych, którzy dopiero przyjdą.